to na pewno przedłuży i pomoże twojemu autu czy twojemu silnikowi dłużej pracować. Że diagnostyka komputerowa... Kurwa mać. Rozumiem, że zrobiłeś wymianę silnika, będziesz robił za motor, bo ty montujesz wycieraczki. Montuję. W sensie, montujesz wycieraczki. Ładnie to wygląda. A jakiś dźwięk silnika przy tym? V8 poproszę. W Skodzie, bo to trzeba powiedzieć, w Skodzie nie występują V8, szefie. A te FSI jak chodzi? Dziś się dzieje bardzo dużo rzeczy. Cześć, witam was serdecznie. Ale jedną z najważniejszych rzeczy, bo oprócz tego, że tam stoi Q7, stoi X5, wyjechał przed chwilą Cayenne z warsztatu na próbę, bo wkładaliśmy motor, same poważne rzeczy, to najpoważniejsza rzecz jaka się dzieje, to się dzieje to. Nie to, że Mikołaj rozmawia przez telefon, absolutnie nie o to mi chodzi. Chodzi mi o samochód, który tu... Tylko z klientami. Tylko z klientami rozmawia. Albo z żoną. Albo z żoną. Albo z żoną, bo z żoną można rozmawiać, pracownicy nasi mogą rozmawiać, czasami z żoną, czasami. Podnosimy ten najważniejszy na warsztacie teraz samochód, to jest najważniejsze auto, jakie stoi teraz na warsztacie. Bo to jest auto mojej żony, no właśnie, chciałem powiedzieć, że moja, ale nie, to jest auto mojej żony. I będziemy robić w nim serwis olejowy. I jak w ogóle zaczynam ten temat, ponieważ chcę wam pokazać, w jaki sposób wykonujemy u nas serwisy olejowe. Jak to wygląda od A do Z, czyli przyjeżdża samochód i jest na serwis olejowy, bo się świeci oczywiście przegląd, tak? Także pokażę wam, jak wykonujemy serwis olejowy od A do Z, a wykonywać go będzie ten człowiek, który właśnie opróżnił zlewkę olejową, żeby spuścić olej. Ale zaznaczam ci, że zanim zrobimy tutaj serwis olejowy, trzeba wlać pukankę. Dobra? No, a jest ta pukanka? Muszę sprawdzić. Pukanka. No widzicie, już zaczynamy temat, który jest kontrowersyjny. Stosować pukankę, czy nie stosować pukanki? Nie, dobra, inaczej, nie będę się teraz zagłębiać w temat. Najpierw wlejemy to pukankę, podczas jak ona się będzie robić, to ja opowiem sobie kilka rzeczy, które też można wykonać w samochodzie dodatkowo podczas serwisu olejowego. A poza tym jakby zaraz podniesiemy samochód i pokażę wam, jak wygląda u nas serwis olejowy i od tego zaczniemy, a później się rozwiniemy na temat pukanki olejowej czy do silnika, którą ja stosuję w swoich samochodach i uważam to za bardzo ważną część przeglądu olejowego w moim samochodzie, bo wiem, że będzie dłużej chodził dzięki temu, ale wytłumaczę wam później dlaczego. Dobra, działamy z tematem. Czemu tak? Nie wiem. Teraz podniósł kurwa i tak się patrzę właśnie. Patrzę kurwa, że tu jest rozjebane. Ale brzydko i tu leci olej. No. Zamawiam się przegub. Dużo olejów. No, zamawiaj przegub. Jeżeli występuje cały przegub, to przegub. Jeśli guma, to guma. Nie, najlepiej cały przegub. Nie, przegub, zobacz ile smaru wyjechał. Tak, ja chcę mieć cały przegub. No właśnie, i się zaczyna. Ledwo wóz podnieśli do góry, już są koszty. Dwie pukanki, ponieważ jedna pukanka, pokażcie, przeczytamy sobie tutaj, bla bla, usuwa zastosowanie 300 ml starcza na 6 litrów oleju, a ten samochód ma ile? 8? Chyba 8. W każdym razie ja się nie będę certolił i wlewam dwie pukanki. Później jest tu napisane, że na biegu jałowym 5 do 10 minut i 10 minut to jest dla mnie zupełnie rozsądny czas, jakby tak robię i nic się złego nie dzieje w moich samochodach, a olej, który spuszczam z tych aut jest zupełnie inny niż z aut, które spuszczam u klientów. Pukanka. Wydaje mi się, że firma pukanki nie ma większego znaczenia, no być może ma, bo tam są te TEC 2000 i tak dalej. Ja ogólnie rzecz biorąc ufam firmie Liquimoli. Od zawsze wszystkie ceramizatory, pukanki i dodatki do nawet układów wspomagań, gdzie pojeździłem trochę na torze różnymi samochodami i dolewałem tych środków Liquimoli, to jestem z nich zadowolony. Nie mam do nich żadnych obiekcji i pretensji, bo jakby wszystko działa zawsze jak należy, więc Liquimoli może być. I teraz tak, jak to jest z tą pukanką? Mój punkt widzenia na temat pukanki jest taki, jeżeli samochód ma przejechane dużo kilometrów, dużo to jest na przykład 250 albo 300 tysięcy kilometrów i nie daj Boże interwały przeglądowe były nie robione w terminach, to bardzo duże prawdopodobieństwo, że w wozie wytworzyły się nagary na pierścieniach, na szczelniaczach zaworowych, no generalnie wszędzie, w całym silniku. Tam, gdzie te nagary po prostu się wytwarzają, tam się wytwarzają. I teraz ta pukanka, może to być tak, że samochód przyjeżdża do nas i jego praca już jest nierównomierna. Na przykład, jest to związane z tym, że te nagary po prostu wpływają na pracę tego samochodu, tego silnika. I teraz wlewając do niego pukankę, mówimy, że zabijamy motor.
To nie jest, że pukanka zabija motor. Zabija motor zużycie tego silnika, które ujawni się po wypukaniu tego nagaru, ale motor i tak już był zużyty i tak już nie chodził tak naprawdę. Taką sytuację tu mieliśmy całkiem nawet niedawno, przyjechał Octavia bodajże, 1.4 TSI i ona nierównomiernie pracowała. Wlaliśmy pukankę, oczywiście klient został poinformowany o wszystkim, jak to może wyglądać. Wlaliśmy pukankę i wóz już nie odpalił tutaj. Chodził jeszcze na tej pukance, jak już gasiliśmy, już nie do odpalenia samochód. On po prostu się rozszczelnił. Rzeczywiście te nagary widocznie go gdzieś tam uszczelniały. I co one uszczelniały dokładnie? Jeżeli jeździsz samochodem długi czas z nagarami, które się powytwarzały, no to w pewnym momencie jako pierwsze dostają w dupę pierścienie na tłokach, tak? I teraz te pierścienie, one się zapiekają się w jakiejś pozycji konkretnej, ustalonej, tak? I ten samochód, dopóki te pierścienie jeszcze uszczelniają w tej przedziwnej swojej pozycji, no bo pierścień musi pracować na tłoku, musi mieć luz. Jeżeli zapiekł się, no to wiadomo, że przestaje pracować i uszczelniać w pewnym momencie, ponieważ wyciera się w nierównomierny sposób, nie na okrągło, tak jak powinien ładnie, tylko może się wytworzyć jajo. Teraz stosujesz pukankę, wlewasz i ten pierścień nagle dostaje tego luzu, bo ten sadza jest, ten nagar jest wypukany, ładnie wyczyszczony i on dostaje luzu, ale pierścień już nie jest okrągły. Nie uszczelnia cylindra tak, jak powinien uszczelniać, ze względu na to, że jest po prostu jajowaty i nie jest ładnie dopasowany do gładzi cylindra i wóz po prostu traci szczelność, tak naprawdę traci kompresję, ewentualnie zaczyna astronomicznej ilości oleju brać, jakby mogą być różne tego efekty. W każdym razie jedno jest pewne, ten samochód czy ten silnik był już uszkodzony i pukanka go nie zabiła, tylko przyspieszyła jego agonię. Natomiast jeżeli pukankę zaczniesz stosować szybko w swoim samochodzie i będziesz to robił od samego początku, na przykład jak masz auto, czyli od nowości powiedzmy sobie, ewentualnie tak jak ja kupiłem powiedzmy sobie tego kajaka i on miał 130 000 kilometrów i wiem, że wszystko było robione według książki, bo to widać po tym samochodzie, to absolutnie się nie boję wlewać w niego tą pukaneczkę i ta pukaneczka wydłuży żywotność tego samochodu, a to z tego względu, że te nagary, które mogłyby się powytwarzać, się nie wytworzą, nie będzie ich i pierścienie w cylindrach będą cały czas miały ładną możliwość uszczelniania i dopasowywania się do gładzi cylindra. Możliwość wycierania się takiego, jak założył producent, powiedzmy sobie tak, czyli jakby to wszystko będzie do siebie cały czas pasowało. W wyniku tego samochód będzie miał dużo dłuższą żywotność i dużo dłużej będzie funkcjonował tak, jakbyś tego oczekiwał od niego. Więc używanie pukanki moim zdaniem jest jak najbardziej racjonalne i tak, używajmy jej, ale trzeba to zrobić z głową. Jeżeli wóz kupiłeś i nie wiesz, jest bardzo zaniedbany, albo nie wiesz, co się z nim działo wcześniej, to może warto chociażby zajrzeć do tych cylindrów kamerą, czy czymkolwiek, może gdzieś poszukać śladów jakichś, czy gdzieś nie ma tych nagarów już zbyt dużych, ponieważ rzeczywiście ta pukanka może spowodować, że twój silnik wytchnie girę zaraz po tym pukaniu. Ale powtarzam jeszcze raz, to nie jest wina pukanki, tylko wina zużycia twojego silnika. Więc ja zalecam stosowanie pukanek, jeśli to jest przemyślana po prostu decyzja. Także wlewamy pukankę do tego Porsche, odpalamy i czekamy. Przegląd olejowy to u nas nie jest wymiana oleju silnikowego i filtrów. Owszem, wchodzi w skład tego przeglądu wymiana filtrów i oleju, to jest logiczne. Natomiast podnosimy samochód każdy do góry, ale nie po to, żeby spuścić olej, tylko po to, żeby go również sprawdzić od dołu w całości. Sprawdzamy układ zawieszenia, sprawdzamy wycieki w tym samochodzie, kontrolujemy układ hamulcowy, czyli sprawdzamy tarcze, klocki, oglądamy ten samochód, tak? Turlamy każdym kołem, sprawdzamy opony, sprawdzamy, czy nie są krzywe felgi. I powiem wam, że mnóstwo rzeczy wyłapujemy w tych samochodach, których klienci nawet się nie spodziewają. W ten sposób tak naprawdę klient czuje się bezpiecznie z nami, ponieważ wie, że jeśli przyjechał zrobić tylko przegląd olejowy, to dostanie od razu listę kontrolną, na której są wykazy usterek, które są w tym samochodzie, no i jednocześnie dostaje też wycenę tego wszystkiego, ile by to kosztowało, no i jakby propozycję zrobienia, co musi zrobić, co można zrobić, jakby dyskusyjnie, czy próbujemy sobie razem przedyskutować, co jest konieczne już teraz, co nie jest konieczne, co jest drogie, co jest tanie i dlaczego, jak i z czym, a jeśli klient sobie życzy, a bardzo często też tak robimy, dostaje zdjęcia lub film z tym, jak wygląda jego samochód, żeby widział, że nie wymyślamy, tylko rzeczywiście tak jest. I w tym Porsche, moim Porsche, jest tak, że tak naprawdę są do wymiany wszystkie klocki hamulcowe na 4 kołach. Są oczywiście wycieki, które widzieliście. Jest do wymiany przegub przedni prawy, no bo wygląda w ten sposób. Jest to jakby
To jakby jest dość prosta oczywiście. A wahacze, przednie dolne wahacze, przepraszam, bo tu nie ma 8-wahaczowego systemu. Tak jak w Audi, ja jestem przyzwyczajony do Audi, że jest 8 wahaczy. Ale tak nie jest, bo tu są główne wahacze dolne. I te wahacze, te gumy, na tych wahaczach te gumy mają już dosyć, więc do wyciągnięcia i do regeneracji. I ponieważ aktualnie, oczywiście na mój samochód, żeby była jasność, to jest mój samochód i moja firma, ale ja umawiałem się na ten przegląd 4 tygodnie temu i dzisiaj udało się znaleźć termin na to, żeby wjechać, ale nie termin na to, żeby remontować samochód, tylko termin na to, żeby wjechać zrobić przegląd olejowy. Więc na tym dzisiaj się skupimy i to zrobimy. Kombinuję jedyne co to ten przegub przedni prawy, ale ponieważ znowu jest niedostępny oczywiście na miejscu, tylko trzeba na niego czekać, więc ja zdecydowałem, że kombinuję całą półoś, jakąś ładną używaną spróbujemy założyć. Nie lubię zakładać używanych rzeczy, robię to tylko dlatego, bo bus jest po prostu potrzebny na trasę, a z czymś takim nie chcę jechać. Na nową po prostu część trzeba czekać kilka dni, nie mamy na to czasu, więc to wymienimy, żeby auto jechało, a później się umówię na termin i zrobię tą całą resztę, bo nie dopuszczam do tego, żeby mi ciekł samochód olejem i żebym miał jakieś wahacze, czy klocki hamulcowe, czy cokolwiek. No klocki to wiadomo, prędzej czy później trzeba zrobić. Także czekamy, aż pukanka zrobi swoje. Jeśli chodzi o wycieki, to tu jest mokro. Już umyli ten silnik, już umył, także wygląda to już teraz dużo ładniej. On był cały tu od oleju, ale jest ładnie umyty, bo widzicie, tu jest suchutko, a było mokro. Wszystko wygląda na to, że u mnie cieknie ze spływu albo zasilania turbiny na górze. Teraz nie będziemy się w to zagłębiać, ale tam od góry silnika leci olej na dół, zacieka po całym silniku. I było tak zażegane, że trudno powiedzieć skąd jeszcze. Więc dobrze, że on to umył, przejedziemy trasę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało po trasie. Śliczna, bo taka czarna, ale jest przeźroczysta. Z niej jest źle. Nie ma żartów. Nie ma żartów. Co masz? Idziemy zobaczyć, co robi Wojtek. Skręca silnik. A tutaj masz luźny łańcuszek. A tu taki bardzo podobny silnik, w sumie już wsadzony również po takich samych zabiegach od A4. A ja się zajmę swoją robotą, czyli BMW i filtrem cząstek stałych, czymś co bardzo kochamy. Czyli tróweczka przyjechała na to, że zapala kontroleczkę, takie X5, śliczne. Zapala kontrolkę silnika i mówi, że... Co mówi? Mówi, że filtr cząstek stałych jest zapchany i że klapy kolektora ssącego działają nieprawidłowo. Jestem właśnie w trakcie, tu mamy kolektor ssący, a tu jest silniczek sterujący tymi klapami. Jestem właśnie w trakcie tam dochodzenia tam do środka, żeby zobaczyć, czy te klapy działają, czy nie działają. Bo o ile klapy kolektora ssącego teoretycznie nie mają wpływu na filtr cząstek stałych, to w praktyce mają wpływ. Ja już gdzieś tam poruszałem ten temat bodajże, robiąc kupiątkę. Dzień dobry. Robiąc kupiątkę na klapy kolektora ssącego, taki odcinek, i tam mówię o tym, że klapy kolektora ssącego mają wpływ w długotrwałej jeździe na filtr cząstek stałych. I być może tu jest taka sytuacja, że jest jeżdżone bardzo długo z uszkodzonymi klapami i dlatego filtr w końcu się zapełnił. Sprawdzimy to. Zobacz, bo to wszystko szybciej działa niż jakiekolwiek serwisy. Mamy całą półość. Piękna, wygląda jak nówka. Śliczna jest, ale naprawdę ładnie wygląda ta półość. Taką to mogę założyć, szczerze mówiąc, to mi nie zależy, żeby była nówka, jak to wygląda, tak jak to. W międzyczasie, kiedy robi się mój samochód, to robię sobie tą BM-kę na klapy kolektora ssącego. I teraz uwaga, doszedłem już do tego, że ten silniczek jest zepsuty, czyli on w ogóle nie funkcjonuje. To jest silniczek klap. Ten silniczek możemy wymienić tak po prostu i prawdopodobnie błąd zniknie i samochód zacznie jeździć. Ale ponieważ tutaj jest dźwigienka, to jest ta dźwigienka tutaj, o, ta. To jest dźwigienka od klap, która bezpośrednio steruje tymi klapami. I ta dźwigienka, jak ją chwytam w rękę, to lata jak taka szmata. I mam obawę twierdzić, że po wyciągnięciu tego kolektora okaże się, że te klapy kolektora ssącego są w stanie agonalnym. Takie mam wrażenie, bo jeżeli ja ruszam tą dźwigienką i nie czuję żadnego kompletnie oporu, coś mi się nie klei, wiecie, jakiś opór, ja ruszam w końcu klapkami, które pracują, jakiś opór musi być odczuty, a tutaj nic kompletnie, więc decyduję się na wyciągnięcie tego kolektora ssącego i sprawdzimy, czy moje obawy miały sens, bo jeżeli ja mam naprawić je i zniknie błąd na zegarach, a za miesiąc się urwie klapka i wpadnie w dolot i zrobi rajban,
to nie biorę takiej odpowiedzialności na siebie i po prostu biorę się za demontaż kolektora ssącego, żeby sprawdzić, czy na pewno tam jest wszystko. I 1-0 jest dla nas, bezdyskusyjnie. Wyciągnęliśmy ten kolektor ssący i teraz uwaga. Tyryry! O ile ta klapka, patrzcie ten luz tej klapki, widzicie to? To jest luz tej klapki, a tej klapki nie ma. Widać, co tu się stało? Urwała się i kawałka nie ma. Nie ma kawałka. Ta ma też taki piękny luz. Ta... A, patrzcie, a tej w ogóle nie ma. Tej jednej klapki w ogóle nie ma, a jednej klapki nie ma w połowie. Chciałem powiedzieć, że uratowaliśmy silnik, ale zniknęły dwie klapki, nie, półtora klapki zniknęło, a silnik żyje i dojechał tu. To też jest dziwne. Trzeba by tego poszukać, spróbujemy to znaleźć. Ale jednak intuicyjnie, jak wróciłem tą dźwigienkę, dobrze pomyślałem, że chyba coś jest nie tak z tymi klapkami, no. I jest coś nie tak. Prac będzie więcej, jak z moim Porsche. Wjechaliśmy na przegląd olejowy, a został się na 100 000 rzeczy i to sama tak co tutaj. Wjechał na mały jeden błąd i proszę bardzo. Dobra, szukamy tej reszty, dlatego trzeba zwracać uwagę na to, jak samochód zapala kontrolkę silnika. Jak jest błąd klap, trzeba na to zwracać uwagę. Właśnie dlatego. Sami widzicie przykład. Nie ten, jaki to nie jest grany przykład, tylko prawdziwy, niecenzurowany. Aha. I kolejni klienci podjechali. Znowu będą pieniądze. Już niby poskręcał wóz i twierdzi, że mogę odpalać, ale to co jest zrobione? Jest serwis cały. półoś wymieniona. Jest wymieniona prawa półoś. Okej, serwis jest cały zrobiony. Tak. Wsiadać, drzwi zamykać. A gdzie jest kluczyk? Na fotelu. Na jakim fotelu? Usiadłem na nim? Tak. Ciśnienie oleju się pojawiło, to najważniejsze. Wiecie, w Porsche generalnie mega fajne jest to, uważam to za mega szacun, że zrobili ciśnienie oleju na wskazówce, nie? Że jest wskaźnik ciśnienia oleju analogowy. No przecież. Jaki mamy przebieg? Mega zajebiście. 138 730. 138. Zapamięta? No, także mega fajne jest to, że zrobili ten wskaźnik analogowy i po prostu widzisz, że to ciśnienie jest, tak? Czy po wymianie oleju, czy w ogóle jadę sobie i mogę cały czas patrzeć, że te 3,2 bara, wiesz co się dzieje z silnikiem. Uważam, że to jest mega szacun, taki prosty wskaźniczek, co za problem zamontować, tak? A ile to daje radości, nie? Idę po komputer i skasujemy serwis. Tu jest na 15 000 serwis olejowy, czyli wymiana oleju, tu jest na 30 000 serwis ogólny. Pasuje robota, skasowane, wymienione, dobra. Naklejka tu już jest przyklejona. Taka piękna, tak? Pod maską jest oczywiście kolejna naklejka. Nie, naklejka, przepraszam. Naklejka jest jak rozrząd wymieniamy. Tu jest karteczka. Tam jest karteczka. Karteczka. I co? I jedziemy auto zawieźć na myjnię. Tak, bo po serwisie olejowym powinna być wykonana myjnia. Korzystając z okazji, ponieważ jadę na geometrię swoim samochodem, chciałem podsumować już dzisiejszy odcinek, o co mi chodziło w przekazie w dzisiejszym odcinku. Co chciałem Wam pokazać i powiedzieć. Przede wszystkim, że serwisy olejowe są bardzo ważne i interwały tych serwisów są również bardzo ważne. Że przy okazji opowiedzieć o tym, że płukanka silnika według mnie, według mojej opinii, żeby to było jasne, jest w porządku, jeśli ją stosujesz z głową do swojego samochodu, to na pewno przedłuży i pomoże Twojemu autu czy Twojemu silnikowi dłużej pracować. Że diagnostyka komputerowa... Kurwa mać! Że diagnostyka komputerowa jest ważniejsza niż by się wydawało na pierwszy rzut oka. Że to, że auto nie pali żadnej kontrolki silnika, nie świadczy o tym, że nic się w silniku nie dzieje. I pomimo, że kontrolka nie świeci, warto diagnozować auto, a jak już zaświeci ta kontrolka silnika, to tym bardziej zasuwamy do warsztatu jakiegokolwiek, żeby nam sprawdził, co to jest za błąd, bo może się okazać, że błahostka wpłynie na coś bardzo dużego i kosztownego i to często się zdarza. Wykonując taki prawdziwy przegląd auta, czyli sprawdzając jego poszczególne rzeczy, wpływasz na bezpieczeństwo później tego samochodu, czyli na tym kierowcy w tym samochodzie, tak? Na to, że on ma zawieszenie w dobrym stanie, że hamulce są w dobrym stanie, że nic nie leci, nic nie cieknie, a czasami się zdarzało, że widzieliśmy rurki układu hamulcowego, które były przegnite, na przykład i one leciały i te auta przechodziły wcześniej przeglądy i nikt tego nie widział, bo to widać, że te niektóre awarie to są już tam od 15 000 kilometrów, tak? I coś jeszcze się nie urwało, ale to się na pewno urwie, prędzej czy później, więc
często wykrywamy masę rzeczy na takim serwisie, tak? I niektóre rzeczywiście nie mają teoretycznie znaczenia, a niektóre mogą wpłynąć na albo wydatki dalsze, albo na jakieś tam bezpieczeństwo, tak? W tym samochodzie. Więc tak sobie myślę, że podsumowując, po prostu powinniśmy na to zwracać uwagę, tak? Dbać o te swoje samochody, a wtedy one się odwdzięczą i będą Cię mniej kosztowały w eksploatacji. Obiecuję Ci to. Jestem tego więcej niż pewien, jestem tego pewien na 1 000 000%. A stosując jakieś pukanki i środki, możesz pomóc temu autu, jeśli to będziesz z głową robił, tak? No. I diagnozujcie swoje auta komputerami diagnostycznymi. Jak coś się pokazuje, to reagujcie na to. A ja jadę na geometrię, zawieźć swój samochód, później go umyć, włożyć do niego zapaszek EKG Autoserwis. Dziękuję Wam bardzo i już było mi dzisiaj Wami bardzo przyjemnie spędzić ten czas. Dziękuję Wam bardzo.